Może wyda Wam się to dziwne, że ze wszystkich możliwych gatunków muzycznych wybrałam do omówienia właśnie disco polo, ale zrobiłam to nie bez powodu. Ilekroć na przestrzeni lat spotykałam się z tak zwanymi mugolami, czyli osobami niemuzycznymi, byłam wielokrotnie pytana o to, co sądzę o muzyce disco polo, czy uważam, że taki czy inny festiwal jest dobry, czy Zenek jest dobrym artystą, czy muzyka disco polo to dobra muzyka. No więc czas najwyższy wyjaśnić ten disco polowy fenomen i mieć to już za sobą. Nazywam się Margo i witam Was w Muzie na szkle. Disco polo jest uważane za nasz rodzimy, prawdziwie polski gatunek muzyczny, który obok kieliszka wódki i bigosu stanowi nie tylko bardzo ważny element folkloru, ale niemal skarb narodowy. Na każdej imprezie, na każdym weselu na pewno poleci Ona tańczy dla mnie, a nawet jak ktoś się broni przed tym rękami i nogami, to i tak jakimś cudem zna na pamięć tekst piosenki Przez Twe oczy zielone. Ale tutaj disco-polowych patriotów muszę niestety troszeczkę zmartwić, bo chociaż polo jest nasze, to disco już jakby nie do końca. Disco polo to tak naprawdę zbitka kilku różnych gatunków muzycznych. Przede wszystkim italo disco, eurodisco, muzyki dyskotekowej z dawnych krajów ZSRR, no i polskiej muzyki ludowej. Tej ostatniej zwłaszcza zawdzięcza charakterystykę tekstów i taką ogólną budowę tych utworów. Najważniejszy jest wyrazisty i taneczny rytm, najczęściej na 2 albo na 4. Do tego możliwie najprostsze harmonie i wpadające w ucho i zostające z nami już na zawsze melodie. Do tego łatwe w odbiorze teksty o miłości albo o zabawie. Historia początków popularności disco polo, a wówczas jeszcze muzyki chodnikowej, jest w sumie dość przewrotna. Pierwszym zespołem disco-polowym było Bayer Full, które powstało w 1984 roku i zaraz po nim zaczęły powstawać inne, takie jak Top One, Accent czy Atlantis. Co więcej, powstała nawet wytwórnia Blue Star, która zajmowała się właśnie tym gatunkiem muzycznym. Disco polo powstało, rozwijało się i było najbardziej popularne na Podlasiu z Białymstokiem na czele. I jak sprawdzicie sobie życiorysy większości disco-polowców, to najprawdopodobniej właśnie stamtąd pochodzą. Jednak jak to się stało, że szał disco polo objął resztę kraju? Pamiętacie taki hit lat 90. jak Mydełko Fa? No więc to był pastisz. Pastisz, czyli parodia, ale najwyraźniej fani disco polo nie zorientowali się, że ktoś z nich zażartował. Stwierdzili, że to jest fantastyczny numer i zrobili z niego praktycznie swój hymn. Także żart dostał rykoszetem, a disco polo wystrzeliło swoją popularnością. W ogóle disco polo nie było cały czas popularne. Po 2002 roku było aż 5 lat, kiedy wszyscy myśleli, że ten gatunek już absolutnie umarł. Jednak w 2007 roku wrócił i to z podwójną siłą. Prawdopodobnie dzięki możliwości popularyzacji na YouTubie czy innych social mediach, a także dlatego, że wzięła się za niego telewizja. I cóż, kiedy ktoś się mnie pyta, czy disco polo to dobra muzyka, no to nie umiem na to jednoznacznie odpowiedzieć. Bo może być dobry utwór disco polo w zakresie swojego gatunku. Czyli jeżeli mamy piosenkę, do której ludzie tańczą, bawią się i szaleją, no to jest to dobry utwór disco polo w kontekście disco polo. Ale jeżeli chodzi o wartości artystyczne, no to ten gatunek jest deklasowany przez pop, rock, jazz, czy w zasadzie jakikolwiek inny popularny gatunek muzyki. Bo disco polo ma być właśnie najprostsze, najłatwiejsze, najbardziej łopatologiczne jak się da. Dlatego im lepsze disco polo, tym mniejsza wartość artystyczna dzieła. Żeby trochę Wam wytłumaczyć, o co mi chodzi z tą prostotą utworów disco polo, pokażę Wam teraz dwie piosenki, obydwie tak samo znane. Na pewno kojarzycie je z niejednej imprezy i z niejednego wesela. Na bank znacie teksty na pamięć i nieraz do nich tańczyliście. Pierwsza to Ona tańczy dla mnie zespołu Weekend, a druga to Małgośka Maryli Rodowicz. I przyjrzymy się różnicom między nimi. Na początek zajmiemy się porównaniem linii melodycznej i rytmicznej, czyli tego, co śpiewa wokalista. Jak to wygląda w Ona tańczy dla mnie? Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie. To był refren.
Melodia naprawdę nieskomplikowana, amplituda dźwięków, czyli odległość między najwyższym a najniższym dźwiękiem, jest naprawdę malutka, a do tego rytm składa się w zasadzie z powtarzających się wartości rytmicznych. Przejdźmy dalej. Jak wygląda zwrotka? Moja dziewczyna patrzy często w oczy me i nie ukrywam, sprawia to przyjemność. Jak ją kocham, tylko moje serce wie. Gdy mnie całuje, oddałbym niejedno. Tutaj linia melodyczna też jest podobnie jak w refrenie, bardzo prosta. W zasadzie obraca się cały czas wokół tych samych dźwięków. Rytm jest minimalnie bardziej skomplikowany, bo pojawia się tam trochę więcej szesnastek. Zobaczmy teraz, jak to wygląda w Małgośce. To był maj, pachniała saska kępa szalonym zielonym bzem. To był maj, gotowa była ta sukienka i noc się stawała dniem. Już zapisani byliśmy w urzędzie, białe koszule na sznurze schły. Nie wiedziałam, co ze mną będzie, gdy tamtą dziewczynę pod rękę ujrzałam z nim. No tutaj, jak sami słyszycie, ta melodia jest naprawdę skomplikowana, bo skacze góra-dół. Naprawdę te odległości między dźwiękami są bardzo różne i pojawiają się ciekawe bardzo zwroty tej melodii. Do tego wszystkiego rytmy są punktowane, szesnastkowe i cały czas się zmieniają. To była zwrotka, a teraz refren. Małgośka, mówią mi, on nie wart jednej łzy, on nie jest wart jednej łzy. Małgośka, wróżą skarb, on nie jest grosza wart, a weź go czart, weź go czart. Małgośka, tańcz i pij, a z niego sobie kpi, a z niego kpi sobie kpi. Jak wróci, powiedz nie, niech zginie gdzieś na dnie. Oj głupia ty, głupia ty, głupia ty. Refren jest troszkę prostszy, zwłaszcza pod względem melodii, chociaż znowu mamy skoki na wysokie dźwięki. Tutaj raczej jest postawione na bardzo charakterystyczny rytm, taki właśnie bardzo wpadający w ucho. No dobra, skoro mamy melodię i mamy rytm, to zajmijmy się harmonią. Harmonia to różne akordy, które składają nam się na akompaniament utworu, w tym wypadku akompaniament piosenek. Z kolei akord to układ 3 lub więcej dźwięków, które podkreślają nam melodię. I zwykle jest tak, że im więcej pojawia się tych akordów, tym utwór jest ciekawszy. Zobaczmy, jak wygląda układ harmoniczny w Ona tańczy dla mnie. I od razu tutaj Wam powiem, że każdy akord będę grać razem, żebyście mogli łatwo usłyszeć, kiedy akordy się zmieniają. Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie. Tutaj mamy 4 akordy, które zaraz powtórzą się w dalszej części refrenu. Bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie. Czyli dokładnie ten sam schemat się powtórzył. Mamy 4 plus 4. Zobaczmy, jak wygląda sprawa w zwrotce. Moja dziewczyna patrzy często w oczy me i nie ukrywam, sprawia to przyjemność. Jak ją kocham, tylko moje serce wie. Gdy mnie całuje, oddałbym niejedno. Mogliście zauważyć, że ten schemat 4 akordów cały czas się powtarza. Niezależnie od tego, czy jest to refren, czy jest to zwrotka. Cały czas to są te same 4 akordy. W tym samym układzie. Jak to jest w Małgośce? To był maj, pachniała saska kępa szalonym zielonym bzem. To był maj, gotowa była ta sukienka i noc się stawała dniem. Już zapisani byliśmy w urzędzie, białe koszule na sznurze schły. Nie wiedziałam, co ze mną będzie, gdy tamtą dziewczynę pod rękę ujrzałam z nim.
tutaj tak naprawdę ta harmonia rozwija się, im dalej jesteśmy w zwrotce. Na początku mamy cały czas jeden akord, potem mamy przejście, znowu wracamy i na inny akord i znowu wracamy. Ale już tutaj coś się dzieje, nie ma tej stałości. Jak jest w refrenie? Małgośka, mówią mi, on nie wart jednej łzy, on nie jest wart jednej łzy. Małgośka, wróżą skarb, on nie jest grosza wart, a weź go czart, weź go czart. To jest pierwsza część refrenu i teraz powtórzy się dokładnie to samo. Małgośka, tańcz i pij, a z niego sobie kpi, a z niego kpi sobie kpi. Jak wróci, powiedz nie, niech zginie gdzieś na dnie. Oj głupia ty, głupia ty, głupia ty. Czyli tych akordów jest troszeczkę więcej niż w tym utworze Ona tańczy dla mnie, ale nie są to cały czas powtarzające się schematy. Tak? Jest jeden akord, potem inny, potem wraca i dzięki temu robią się różne ciekawe muzycznie rzeczy. Jest jeszcze jedna rzecz, której nie mogę Wam zagrać, a którą możecie usłyszeć w oryginalnych nagraniach tych utworów. To są linie melodyczne i rytmiczne różnych instrumentów w akompaniamentach tych utworów, czyli to, co gra bas, co gra perkusja i tak dalej, bo to też nadaje właśnie charakteru i zróżnicowania, także wewnątrz samej konstrukcji tego utworu. Więc jak sami widzicie, te różnice się faktycznie pojawiają, ale ciekawą rzecz robią niektórzy muzycy. Biorą na warsztat utwory disco-polowe i przerabiają je na zupełnie inne gatunki muzyczne. Na pop, na blues, na jazz i urozmaicają melodię, rytm, podrasowują harmonię i wychodzą z tego naprawdę świetne kawałki. Moim ulubionym jest utwór Cezika, właśnie Ona tańczy dla mnie w wersji jazzowej. Posłuchajcie. Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie. Co jednak sprawia, że disco polo jest tak bardzo spornym tematem i jest tak mocno zwalczanym gatunkiem muzycznym wśród innych funkcjonujących w Polsce? Czemu death metal albo techno nie wzbudzają aż tyle negatywnych emocji wśród niesłuchaczy? Problem nie leży w tym, że gatunek jest mało wartościowy artystycznie, bo sama muzyka nikomu krzywdy nie robi, a póki są jej odbiorcy, no to znaczy, że jest gdzieś tam potrzebna. Problemem jest natomiast stawianie disco polo przez osoby odpowiedzialne za stan polskiej kultury na piedestale i traktowanie niemalże jak sztuki wysokiej, a do tego zastępowanie nim każdego innego rodzaju muzyki. Gust muzyczny ludzi jest kształtowany w dużej mierze przez to, z czym spotykają się w najbliższym otoczeniu. Dlatego jeżeli mamy osobę, która mieszka w miasteczku, w którym tylko i wyłącznie odbywają się imprezy z disco polo, są tylko koncerty disco polo, w telewizji leci disco polo, w radiu leci disco polo i w szkole uczy się o disco polo, no to niespodzianka, będzie znał tylko disco polo. Brak różnorodności i stawianie na najprostsze, najłatwiejsze rozwiązania w efekcie prowadzi do ograniczenia odbiorców. A czemu tak się dzieje? Można by pomyśleć, że są ludzie, którzy znają się na muzyce, znają się na sztuce i wiedzą, co zrobić, żeby rozwijać polską kulturę i stawiać ją na jak najwyższym poziomie. Jednak wszystkim rządzi biznes, a disco polo jest najtańszym i najbardziej lukratywnym rozwiązaniem. Business. Numbers? Is this working? Yes. Teraz możemy obserwować, jak wieloletnie festiwale muzyczne są na potęgę zamieniane na festiwale disco polo. Przykre jest także to, że wielu artystów disco polowych nie potrafi czytać nut i nie ma podstawowej wiedzy muzycznej, a jednak wciąż są stawiani jako muzyczny wzór do naśladowania. Natomiast profesjonaliści, którzy przez wiele lat studiowali muzykę i mają głowy pełne wiedzy i mają niesamowite umiejętności, są spychani na margines. Czy to znaczy, że może nie są już potrzebni, skoro nikt ich nie chce słuchać? No cóż, to co rozwija nas jako ludzi i naszą cywilizację, to w dużej mierze właśnie sztuka. Dlatego jeżeli przestaniemy na nią zwracać uwagę, to najpierw się zatrzymamy, a potem zaczniemy się cofać.
Uczmy się całe życie i nie bójmy się poznawać nowych rzeczy, nawet jeżeli z początku wydają się być trochę trudne. A jeżeli jesteście fanami muzyki disco polo i nie bardzo znacie inne gatunki muzyczne, to postarajcie się trochę rozejrzeć. Możecie też obejrzeć mój poprzedni filmik, w którym mówiłam właśnie o takiej muzyce poważnej i niepoważnej, z łatwymi i przyjemnymi do słuchania utworami, dobrymi właśnie na początek. Kto wie, może Wam się spodobają. I to tyle na dzisiaj. Jeżeli podobał Wam się ten film, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować mojego kanału. I możecie mnie też znaleźć na moich social mediach, na Facebooku i na Instagramie. A jeżeli macie pomysł na jakiś temat, który chcielibyście tutaj usłyszeć, nie zapomnijcie napisać o tym w komentarzu. No to tyle. Widzimy się za 2 tygodnie.